Siemanko, w dzisiejszym odcinku zabieram Was na wakacje do Andaluzji, jednego z najgorętszych rejonów Europy. Andaluzja potrafi zachwycić swoją naturą, roślinami, górami, a także zwierzętami, które biegają sobie tam na wolności. Tak jak widać na przykład papugi, a nawet małpy. Ludzie, jak widać, spędzają czas aktywnie, od 5 rano biegają, jeżdżą na wrotkach. Ogólnie rzecz biorąc, kraj na bardzo wysokim poziomie, czysty, uporządkowany i estetyczny. Aktualnie widzimy wschód słońca w miejscowości Fuengirola. A biorąc przykład z mieszkańców, postanowiłem wsiąść na rower i pokazać Wam z grubsza, jak wygląda 5-kilometrowa promenada w tym mieście. A więc, tak jak widzieliście w przyspieszeniu, promenada zdaje się nie mieć końca. Zjeżdżam teraz do miasteczka. Pokazać Wam parę wąskich uliczek, restauracji, których nie brakuje, jest dosłownie jedna koło drugiej. No i typowe dla Hiszpanii wąskie uliczki, nazwałbym to korytarzami wręcz. No to teraz jak się składa rowerek z Halfordsa z Anglii. Zaznaczam, że nie potrzeba do jego składania i rozkładania żadnych kluczy, śrubokrętów. Wszystko ręcznie, w parę sekund, jak się ma wprawę. Trasę idealny. I po robocie. Miejscem, które zwiedzimy następnie, jest Gibraltar, angielska część Andaluzji. Na górze gibraltarskiej, jak widać,
Mieszkają sobie małpki. Jakie to zwinne. Jakie lekkie musi być. Niektóre trochę niezdarne. Ta na samochodzie też już się przygotowuje do skoku, który jej się nie uda. Ale są też bardziej zwinne. Można sobie spokojnie do takich małpek podejść, przywitać się, pogłaskać, jeśli pozwolą na to. Bo są takie, co się buntują. No na pewno jest to dużo ciekawsze niż zoo. Zwierzęta nie są przynajmniej w klatce. No i jedziemy. O, proszę, małpka zabrała chipsy dziecku. Z plecaka rzeczy wyjmuje. O jaja. The more scared you are, the worse it. No są dosyć sprytne, trzeba im przyznać. Wygląda jakby to robiła nie pierwszy raz. Chodź z nami. Cześć ziomek. Wchodzimy teraz na górę gibraltarską, na sam szczyt. Dla kogoś, kto lubi połazić po górach, to miejsce też jest odpowiednie. Tak po tych schodach szliśmy chyba z pół godziny. Dogle. Oczywiście oprócz małp na tej górze jest wiele więcej atrakcji. Nie mieliśmy jednak na nie czasu. No, wleciała na mnie. Zajebał mu orzecha. Siema ziomek. Oprócz małp na górze można znaleźć też jaskinie. Podobno całkiem przyzwoite. Hejo, ale mokra jesteś, chyba się kąpałaś, co? Ale pysznie. Nie zabiorę ci przecież, no. A, tu mają basen swój. No. I na samym szczycie góry szklany tarasik. Dosyć mocny widok. Tam widzimy góry, które znajdują się w Europie, w Hiszpanii, w Andaluzji, a tam wynurza się Afryka, Maroko.
Cześć ziomek, a ty nadal tutaj? Lubisz tak, co? Tak, lubimy miziu miziu. Dek patrzy. Co się stało? No tak mi się trzęsą te łydy. Aha. Mi też. Słodziaki. No to trzymaj, piąteczka. Papa, może jeszcze kiedyś wpadniemy. O, kolejna. Na razie. Ta chyba się nie daje głaskać. Tak jak mówiłem, niektóre się buntują. Strzym do ludzi. Papa. A niektóre się rozkładają. Cześć. O, pani mama. Na koniec spotkał nas jeszcze most linowy. Myślałem, że będzie więcej adrenaliny, ale most bardzo stabilny. Ale widoczek robi swoje. Również widać z niego Europę i Afrykę jednocześnie. Myślałem, że będzie więcej adrenalinki. No, fajnie by było. Nie rusza się. No właśnie, jakby był tak jak w Szreku. Ruszał. Żeby deski odpadały, nie? Byśmy się obudzili szybko. No i teraz jedziemy do miasta Cadiz. Jest to najstarsze miasto w Hiszpanii. Architektura robi tutaj swoją robotę. Jak to w Hiszpanii? Estetycznie, równe odstępy między palmami, porządek i ogólnie perfekcjonizm. Bardzo ozdobne miasta mają w tym kraju. I ten język też robi swój klimat. Dzieci grają w piłkę i straż miejska ich nie wygania. Można brać przykład. Następnym miejscem, jakie zwiedzimy, jest miasto Ronda, położone na takiej górce. Miasto dzieli się na dwie części, które przedziela ogromny, zapierający dech w piersiach wąwóz. To jest widok z miasta. Miasto jest na takiej skarpie. Widok jak z wysokiego balkonu.
I to jest nasz wąwozik właśnie. Most budowali 34 lata pod koniec XVIII wieku. Trochę sporo. A na mieście, jak to w Hiszpanii, palmy, fontanny. No i architektura na bardzo wysokim poziomie. Białe zabudowy, typowe dla tej części Hiszpanii. I lecimy do następnego miejsca, do Torremolinos. No jak nie? Zatrzymaj mu piwo. Również wąziutko, po hiszpańsku, z klimatem i urokiem. Promenadę w tym mieście też mają bardzo długą, chyba przez całe wybrzeże zresztą. Bardzo naturalnie, jak widać. Muzyka, tańce, widoczki. Zamki z piasku. I powoli trzeba uciekać do następnej wioski. Tu się żegnamy i lecimy do Frigiliany. Miasto wygrało konkurs na najpiękniejszą białą wioskę, czy tam miasteczko w Hiszpanii. No tutaj doznaliśmy lekkiego szoku. Myśleliśmy, że takie rzeczy to tylko w Grecji. Tu na razie takie przedmieścia. Zaraz wbijamy do centrum.
money. Hey, money. Jest to typowe miasteczko arabskie z IX-X wieku, coś takiego. Ale archeologowie znaleźli ślady z 3000 lat przed naszą erą również. Była tam jakaś osada wcześniej. O, a tam było tak niziutko, że musiałem się schylić. Musieli wtedy być niscy ludzie, jak to budowali. Widać, że miasto bardzo dopieszczone i dbane. A tutaj Nercha, niedaleko Białego Miasteczka nad morzem. Tutaj mamy wyrzeźbiony w skale jakiś domek, mieszkanie, cokolwiek. Na pewno mają fajne podwórko. A tam w oddali widzimy balkon Europy. Tak to się przynajmniej nazywa. No i to tyle w tym odcinku. Niedługo będzie następny. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love